Cześć siemaneczko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku nie będzie o Golfie 5, nie będzie o BMC. Akurat tutaj mamy takie auta porozgrzebywane. Dziś, słuchajcie, zajmiemy się Volvo V50 z silnikiem 1.6 diesel. Tutaj z tego co pamiętam jest jakieś około 110 koni. Może pamiętacie, nie tak dawno wrzucałem shorty z wymiany, z doszczelniania wtrysku, tutaj akurat czwartego, w zasadzie można powiedzieć pierwszego, bo po francusku czwarty to pierwszy. No i co tam jeszcze? Wymieniliśmy uszczeleczkę pod pokrywą zaworów i prosiłem klienta, aby zgłosił się za jakiś niedługi czas do kontroli, żeby skontrolować, czy wszystko jest szczelne. Słuchajcie, klient wczoraj do mnie trafił, przy okazji podjechał, zdjęliśmy pokrywę górną silnika, no i niestety okazało się, że są wycieki oleju, no i słuchajcie, inne wtryski również niestety są do zrobienia. Słuchajcie, odkręcimy sobie, tutaj tam zdejmiemy sobie górną pokrywę i pokażę Wam, o co chodzi. No i teraz tak, pierwsza rzecz, zobaczcie, tutaj mamy górę wtrysku zabryzganą. Wiecie co, weźmiemy sobie lampeczkę, latarkę, to będzie lepiej widać. O, zobaczcie, jest zabryzgana olejem i wszystko wygląda na to, słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że po prostu tutaj spod tego koreczka, tutaj spod membranki zasuwa nam olej, rozbryzguje. Oprócz tego, zobaczcie, tutaj również mamy tak, tu nieszczelność na podkładce i tutaj nieszczelność na podkładce. Ten wtrysk wygląda, że jest szczelny, ale słuchajcie, doszliśmy tutaj z klientem, z właścicielem auta do takiej refleksji, że wymienimy już tutaj te podkładki na wszystkich, nawet na tym, który tutaj nie cieknie, na tych pozostałych trzech wtryskach. I oczywiście wymieniamy całą pokrywę tutaj zaworów, no z racji tego, że tutaj nam chlapie olejem. Dobra, słuchajcie, ja sobie sprawdzę, kto to do mnie tam się dobija i bierzemy się powoli za robotę. Także pokażę Wam krok po kroku. Pokażę Wam krok po kroku. No właśnie cały proces demontażu wtrysków, ich oczyszczania, no i montażu. Także co? Zapraszam do oglądania. Dobrze, więc na samym początku zaczniemy od zdjęcia pokrywy zaworów. Zrobiłem się tutaj troszeczkę więcej miejsca do dojścia do wtrysków. Dobra, ja Was gdzieś tutaj usytuuję. Dobra. Jeszcze wkrętak płaski. No dobra. No to teraz tak. Odkręcimy sobie pokrywę zaworów. Wiecie co? Jeszcze wcześniej sobie tutaj jednak wydmuchamy to, ten cały tutaj syf. Umyjemy sobie wszystko.
Dobra, wydmuchamy sobie teraz wszystko sprężonym powietrzem, tylko sobie tutaj przykryję, żeby nam tutaj nie zachlapało wszystkiego naokoło, łącznie z szybą. Dobra. Ostatnim razem ktoś tutaj złożył tą osłonę na silikon, znaczy tą budowę, osłonę pokrywy zaworów. Było trochę czyszczenia. O. Dobra, na razie sobie to przykryjemy, żeby nic tam tutaj nie wpadło. Później będziemy sobie to czyścić. No dobra. Teraz tak, powyciągamy sobie zawleczki z przelewów. Trzeba uważać, żeby ich nie pogubić. Okay. I odkręcimy sobie tutaj jeszcze
listwę zasilającą elektryczną. Co tam się gwint wyrobił? A, już wiem, co się dzieje. Obraca się stulejką. Kurde. Ta też? Też stulejką się obraca. Czyli teoretycznie. No patrzcie, jak na złość. Dobra. Tu musimy pamiętać, że za każdym razem jak zdejmujemy tutaj, słuchajcie, przelewy, to tutaj na przelewach, na tych króćcach są takie małe o-ringi. Te o-ringi za każdym razem trzeba tak naprawdę wymieniać na nowe. O, zobaczcie tutaj. Ostatnio tutaj robiliśmy ten wtrysk, więc ten o-ring był wymieniany, ale i tak mimo wszystko damy go, założymy nowy. Oczywiście ostrożnie musimy uważać, żeby nie połamać krójców. O, zobaczcie, jak tutaj wygląda o-ring. Zobaczcie, jak to wygląda. No tu już jest po prostu ścięty, rozwalony. Ten też tu już jest powycierany. Może uda się złapać tą kamerą dobrze. O, zobaczcie, ten też już jest aż na pół się przeciął, 2 kawałki zostały. Zobaczcie, jeden kawałeczek tutaj został na górze i tutaj ten na dole. Także wszystkie oczywiście o-ringi idą do wymiany. Ok, to sobie dołożymy tutaj na boczek. Dobra, to mamy zdemontowane. Teraz odkręcimy sobie przewody zasilające. Dobra, teraz tak, zwróćcie uwagę na to, że każdy wtrysk jest przykręcony, słuchajcie, tutaj w tym miejscu, znaczy tak, z głowicy wystają po 2 szpilki z każdej strony, z tej strony i z tej strony, i są tutaj, słuchajcie, wkręcone, przykręcone wtryski, jarzma wtrysków przykręcone są, słuchajcie, takimi nakrętkami na imbus, zobaczcie, 7. I będziemy sobie luzować wszystkie tutaj wtryski, tylko muszę, słuchajcie, jeszcze sobie tą listwę wyrzucić, bo słuchajcie, tutaj w tej części kolektora ssącego, tutaj, słuchajcie, zatopione są śrubunki, no i te śrubunki mi się zaczęły obracać razem ze śrubą. Śrubunki obracają się tutaj w plastiku, no i w tym momencie mam problem z odkręceniem tej listwy, no muszę coś tutaj podważyć. Muszę jakąś tą listwę, tą całą elektryczną wyrzucić, ponieważ przeszkadza mi w dojściu do
Tu może na tym czwartym nie, ale na pierwszym, drugim, trzecim przeszkadza. Znaczy pierwszego nie, oczywiście nie będziemy ruszyć, ale drugi i trzeci. Tutaj oczywiście również warto jest zabezpieczyć sobie, słuchajcie, tutaj te króćce, żeby po prostu nam się tu jakiś paproch nie dostał, także od razu sobie to zrobimy. Dobra, króćce tutaj, słuchajcie, zasilanie na wtryski mamy zabezpieczone, żeby żaden paproch nam tutaj nie wpadł. Listwę udało się odkręcić. Tutaj niestety z tym śrubunkiem. Ja mimo wszystko spróbuję sobie to jakiś klej dać, żeby w przyszłości można było to odkręcić. No zobaczymy. Ale druga śruba już się normalnie odkręciła, więc spoko. Dobra, to sobie tam gdzieś spróbujemy umieścić na dole, żeby nam nie przeszkadzało. Ok. No i dobra. Także odkręcimy sobie tutaj jarzma wtrysków. Ciekawe, czy będą chciały wychodzić. Wiecie co? Dobrze by było sobie tutaj jeszcze zabezpieczyć te króćce. To sobie jeszcze też to zabezpieczymy. Znajdziemy sobie na stole jakieś koreczki. Dobra, znalazłem 4 takie. Powinny pasować. W sumie 3 potrzebujemy tylko. O, idealnie. Idealnie pasują. No i dobra, już mamy pewność, że żaden paproch nam nie wpadnie. No i dobra. O, ten widzę, że będzie chyba chciał współpracować, bo zobaczcie, on już się ręką rusza. Ten chyba też. A ten? O, ten też. Dobra, słuchajcie, jest szansa, że jakoś w miarę nieproblemowo, bezproblemowo wyjdą. O, zobaczcie. Mogę sobie każdego obrócić ręką. A ten? Też się obraca. No i dobra. Także nie powinno być problemu z demontażem wtrysków, tak jak widzicie.
Zobaczcie, ile tu oleju siedzi. Patrzcie. Masakra. Dobra. Dobrze, jeden mamy. Drugi też wyszedł. Zobaczcie, jaki syf. Jaka w ogóle dysza. Końcówka wtrysku. Zobaczcie, jaka obklejona. Masakra. I ostatni. To samo, patrzcie, jaki dramat. No dobra. Ok. To działamy dalej. Słuchajcie, będziemy sobie musieli poczyścić tam oczywiście gniazda wtryskiwaczy, ale wcześniej spróbujemy sobie takim oto, słuchajcie, wcześniej przygotowanym drucikiem wyłowić podkładki, które zostały w gniazdach. Z jednym wtryskiem, z tym tutaj drugim, podkładka wyszła razem z wtryskiem, ale te dwie pozostały, więc sobie spróbujemy je wyłowić. Ta chyba nawet tego nie będzie widać raczej, ale ona tam się przekręciła, więc chyba raczej tu nie będzie problemu z jej wyciągnięciem. Taką mam nadzieję przynajmniej. No, książkowo. Zobaczcie, jest. Ok. Zaślepimy sobie, żeby nam tu nic nie wpadło. I druga podkładeczka. Druga chyba też tam delikatnie jest przekręcona. Tak, rusza się. O, też ją mam. O, żeby wszystkie tak wychodziły, to powiem wam, że byłbym w niebo wzięty. Dobra. No to teraz nie pozostaje nam, słuchajcie, nic innego, tylko porządnie wyczyścić wszystkie gniazda wtrysków. Tutaj naokoło musimy sobie oczywiście to wszystko jeszcze umyć i będziemy sobie musieli jeszcze specjalnym frezem wyfrezować, delikatnie zabielić, słuchajcie, tutaj gniazda wtrysków, zanim przystąpimy do montażu wtrysków już na nowych podkładkach, na nowych uszczelniaczach, bo jeszcze co musimy wiedzieć, co musicie wiedzieć. Zobaczcie tutaj. Tutaj jak robiłem ten pierwszy wtrysk wtedy, no to waliło ropą. Więc słuchajcie, czekajcie, gdzie jest jakiś wkrętaczek, tu jest. Więc słuchajcie, tych uszczelniaczy, one są na zasadzie simmeringu. Tych nie wymieniałem. Czekajcie, zobaczymy, czy uda nam się je podważyć, czy uda nam się go zdemontować. Słuchajcie, bo jeżeli ten uszczelniacz będzie źle siedział, no to będzie nam waliło olejem. To jest spod tej pokrywy, spod tego uszczelniacza. Ok, dobra, także jeden uszczelniacz mamy.
Ja ogólnie zaraz Wam jeszcze wytłumaczę kolejność tutaj montażu, bo tak naprawdę tutaj jeszcze mamy, zobaczcie, takie specjalne tulejki dystansowe, takie plastikowe, teflonowe i dopiero później idą te, znaczy tak, najpierw wprasowujemy tutaj w gniazdo, słuchajcie, ten uszczelniacz i dopiero później przychodzą razem z wtryskiem te właśnie podkładki i one stabilizują tutaj nam wtrysk i też zapobiegają temu, aby nam tutaj ten uszczelniacz stąd nie wyleciał. Dobra, na razie póki co sobie tutaj zabezpieczymy. Teraz tak, zdemontujemy sobie następny uszczelniacz. Tu wystarczy go z brzegu delikatnie podważyć i zobaczcie, one już same nam wychodzą. O. I mamy następny. A zobaczcie tutaj. Tutaj teraz ciężko mi powiedzieć, bo coś widać było na pewno robione. I zobaczcie jedną rzecz. Te dwa wtryski wyszły razem z tymi plastikowymi podkładkami. Oczywiście pod podkładkami były uszczelniacze. A zobaczcie teraz tutaj. Tutaj, zobaczcie jak uszczelniacz wysunął. Zobaczcie gdzie jest, nie wiem czy akurat tu będziecie, czy uda się to zobrazować Wam. Zobaczcie gdzie jest uszczelniacz. Zobaczcie, ten uszczelniacz w ogóle kompletnie nie doszczelnia tej tulejki tutaj, widzicie? I stąd się tutaj też bardzo dosyć intensywnie lał olej. Ale co najlepsze, tutaj ten wtrysk nie miał tej plastikowej tutaj tej podkładki, tego dystansu. Więc najprawdopodobniej, tak mi się wydaje, że albo ktoś po prostu błędnie źle zamontował ten uszczelniacz, jeżeli wcześniej coś tu było działane przy tym wtrysku. Znaczy było działane na pewno, bo jeżeli nie ma tej tulejki plastikowej i ktoś możliwe, że po prostu wprasował tylko dotąd uszczelniacz i nie dał tamtej plastikowej tulejki, więc no co tu miało nam doszczelniać. No oczywiście bez zdjęcia wtryskiwacza, no to niestety no, nie ma możliwości stwierdzić tego, że tego nie ma, że jest źle zamontowane. Nie wiem co to ktoś tu silikon dał. Tak wygląda, jakby ktoś tu silikonu nawalił. Albo jeszcze lepiej, słuchajcie. Ktoś założył, jeszcze lepsza akcja. Słuchajcie, wygląda na to, że ktoś założył nowy uszczelniacz na stary, zamiast tej tulejki. No to tutaj powiem Wam, że działał mistrz. Także słuchajcie, na to wygląda, że tutaj działał jakiś domorosły mistrz. No teraz pytanie, czy uda nam się wygrzebać ten uszczelniacz. Twardy jak kamień. O, jest. Musimy oczywiście uważać, przecież ona jest twarda ta tulejka, ale wiecie co, no trzeba mieć troszeczkę, jednak być troszeczkę ostrożnym, za dużej siły też nie używać, żeby gdzieś tutaj nie przygnieść tej tulejki, gdzieś jej tutaj nie uszkodzić, bo będzie problem, bo też nie będzie nam tutaj w tym momencie uszczelniacz spełniał swojej roli, będzie ciekł olej. O, zobaczcie.
Dobra, mamy go prawie. Także powiem wam, że niezły majster tutaj wcześniej urzędował. Już myślałem, że to silikon, ale tu też chyba silikon jest nawalony. To się chyba założył nowy uszczelniacz na nowy uszczelniacz i chyba jeszcze dla pewności nawalił silikonu. O, zobaczcie, udało się. No, także mistrz tu działał. Działał mistrz szpady giętkiej, słuchajcie. Także na trzy gniazda wtryskiwaczy mamy 4 simmeringi i tylko dwie tulejki plastikowe. Słuchajcie, co jakiś czas pytacie mnie w komentarzach, jakiej chemii używam do mycia silników. Słuchajcie, od jakiegoś czasu używam chemii, znaczy nie chcę, żeby to była reklama i nie jest to reklama, ale słuchajcie, używam chemii z moje auto. Zobaczcie, czegoś takiego. Tutaj akurat jest atomizer z wersją engine cleanera do alu, czyli do aluminium. Ale to akurat jest przelane akurat skończył mi się ten do alu i używam tego atomizera. A słuchajcie, kupuję, zaraz wam pokażę, w 5-litrowych banieczkach taki, zobaczcie, engine cleaner i sobie po prostu przelewam do atomizera. I tak jak mówię, nie jest to reklama, ale słuchajcie, jeżeli to się sprawdza, no to czemu nie mogę wam tego polecić, tym bardziej, że jestem zdania, że trzeba jak najbardziej wspierać rodzimych polskich przedsiębiorców, a z tego co wiem, to raczej Kajetanowicz, czyli ten słynny rajdowiec polski, to chyba nawet jego firma, Moje Auto, więc jak najbardziej słuchajcie, no trzeba wspierać swoich, także polecam, naprawdę chemia robi robotę. I zobaczcie, tak jak tutaj widzicie, ja sobie tylko spsikałem, to nawet nie było zanurzone. Zobaczcie na dysze, jak wyglądają dysze, jak wyglądają rozpylacze. One były totalnie zalepione i widzicie, one po prostu już puszczają, robią się białe. Czekajcie tutaj, o, zobaczcie, to była dosłownie zgorzelina, skorupa. I to się po prostu fajnie rozmięka. One nawet nie są, zobaczcie, zamoczone, także no oprócz tego, bo tu się już troszeczkę nazbierało przy tym, ale te nawet nie są zamoczone. Ja wystarczy, że je po prostu to spsikuję i one sobie powoli odmakają, to się fajnie przegryza i one zaraz będą czyściutkie. Ja je tylko przetrę szmatką i będzie po czyszczeniu. Pamiętajcie, że nie wolno, słuchajcie, nie wolno tutaj końcówek wtryskiwaczy, broń Boże, czyścić żadnymi szczotkami. Tam są tak mikroskopijne, słuchajcie, tam są tak mikroskopijne przeloty, że słuchajcie, łatwo zrobić jakieś zadrapania. Wy tego wizualnie nie będziecie widzieć, ale ta dysza możesz po prostu w tym momencie już nie rozpryskiwać paliwa, mgły, nie robić mgły powietrznej tak jak robi to, jak powinna to robić. A wszystko to właśnie przez to, że na przykład gdzieś tam podrapiecie te dysze drutem od szczotek. Także tylko i wyłącznie rozmakanie i tyle. Ja nawet jakoś tam specjalnie tego nie czyszczę, no ale zobaczcie, tu już się tak odmoczyło, że to praktycznie już jest, zobaczcie jaka dysza, jak ładnie wygląda. Widzicie? I tu będzie każda dysza tak wyglądała.
Tu będzie każda desza tak wyglądała. To sobie wystarczy, sobie przetrzemy tylko szmatką i to nam po prostu ten cały nagar tutaj zejdzie z wtryskiwaczy, z obudów wtryskiwaczy. Dobra, teraz tak, tutaj się weźmiemy za, ja już tu mam jakoś tam wstępnie pomyte. Oczywiście tutaj sobie zaślepiłem, słuchajcie, wloty do gniazd ręcznikiem papierowym. Zaraz sobie, żeby tam nie nalać za dużo chemii, troszeczkę pewnie gdzieś tam parę kropel pociekło, ale oczywiście tutaj tak lałem, że tutaj, żeby tutaj nie pływało, popsikałem trochę tym engine cleanerem, później to wydmuchałem sprężonym powietrzem i później zmywaczem, no i tu już praktycznie prawie, że jest czyste. Oczywiście musimy sobie tutaj jeszcze same gniazda jeszcze poczyścić. Tam w środku, bo jest trochę syfu. No i oczywiście trzeba będzie jeszcze przyfrezować osadzenie, wtrysku osadzenie uszczelniacza, czyli podkładki miedzianej wtryskiwacza. I tutaj zobaczcie, mam taki zestawik. Zobaczcie, pod każdy wtryskiwacz. O, i zobaczcie, co jest w tym zestawie. W tym zestawie mamy tak. I zobaczcie, do każdego zestawu w zasadzie, z tego co widzę, to jest akurat z Dr. Motor. Tutaj macie symbol tego zestawu. Z Dr. Motor, zobaczcie, Dr. Motor od razu daje nie jeden, a 4 o-ringi na każdy kruciec przelewu. No bo oni się liczą z tym, że jeżeli robimy któryś wtrysk, no to musimy wszystkie, no chyba że robimy skrajny, ten lub ten, no ale praktycznie no 2 na pewno musimy sobie wypiąć minimum te krućce i z reguły praktycznie zawsze te o-ringi są po prostu, o tych mówię, na przelewach, one są praktycznie zawsze do wymiany, więc Dr. Motor akurat między innymi dodaje nam tutaj, słuchajcie, do zestawu, oprócz, zobaczcie, tej tulejki, tej plastikowej, oczywiście tego uszczelniacza, tego simmeringu, no i podkładki miedzianej, dodaje nam 4 o-ringi pod krućce przelewów. Dobra, słuchajcie, to ja się teraz wezmę za czyszczenie tutaj gniazd. Będziemy czyścić gniazda, później sobie doczyścimy tutaj tylko z zewnątrz te wtryski, pozdejmujemy sobie tulejki, no i powoli będziemy się brali za montaż wtrysków, no i na koniec już przyjdzie nowa pokrywa zaworów.
No dobrze, przyszedł czas, aby wziąć się za przefrezowanie gniazd wtryskiwaczy. Użyjemy do tego takiego oto zestawiku. I tak, tutaj słuchajcie, mamy szereg różnych głowic w zależności od rodzaju gniazda, w zależności od rodzaju wtryskiwacza, które zakładamy tutaj na przyrząd do frezowania gniazda. Także ja sobie teraz jeszcze wyczyszczę jeden z wtrysków. Sprawdzę sobie, która głowica będzie najlepsza i sobie zrobimy frezowanko. Zobaczcie, jak wygląda wtrysk po wymoczeniu. W tym płynie do mycia silników. O, zobaczcie, jak ładnie domyło w cały wtrysk. I zobaczcie, jak wygląda dysza. Tu nic nie trzeba było szorować. Tutaj tylko, słuchajcie, tutaj wyfrezowaniu, w tym gnieździe, to sobie lekko tylko mosiężną szczoteczką, tak żeby to było czyste. Sobie tylko tu przyczyszczę, to niczemu nie szkodzi. I to tyle. Zobaczcie. O. Piękny, ładny, czyściutki wtrysk. No i teraz tak, dobierzemy sobie, słuchajcie, do wtrysku głowicę. No myślę, że ta będzie chyba odpowiednia. Zobaczymy jeszcze tą. Ta też nie byłaby zła, ale ta będzie lepsza. No i tak, zakładamy sobie tutaj, słuchajcie, na przyrząd. Dokręcamy imbus. Delikatnie, tu nie musi być mocno to dokręcone. I w sumie nawet nie wiem, czy ta rączka będzie nam potrzebna, ta przejściówka. No zaraz zobaczymy. I jeszcze jedna istotna sprawa. Słuchajcie, ja zawsze w gniazdo frezowane wpsikuję sobie taki, słuchajcie, akurat tu mam z Wurta, akurat taki smar. On jest taki bardziej, ma taką bardziej konsystencję rzeczywiście smaru, a nie powiedzmy lubrykantu, czy on jest taki troszeczkę gęstszy. Wpsikuję sobie go, słuchajcie, na dno tutaj gniazda i w tym momencie to, co Marcin wspominał chyba pod shortem, właśnie wtedy jak robiłem to Volvo, wymieniałem tu robiłem ten jeden wtrysk. Ty Marcin mówi tu o Marcinie Kostrzewie.
wspominałeś chyba, że dobrze jest właśnie na głowicę tutaj sobie nałożyć trochę smaru, a to chodziło o to, żeby te, słuchajcie, wszystkie brudy, które te wszystkie brudy, które zostają, słuchajcie, sfrezowane z dna gniazda, aby zostały przyklejone do właśnie do frezu. No ale ja sobie zawsze wpsikiwałem właśnie tam trochę tego smaru i dopiero wtedy frezowałem, więc w sumie można powiedzieć na jedno wychodzi. Dobra, to spróbujemy sobie teraz to zrobić. Ok. Zaczniemy sobie tutaj od drugiego cylindra. Tam ogólnie powiem wam czysto, więc w zasadzie to będzie tylko takie pro forma, ale sobie już to zrobimy tak jak się należy. I słuchajcie, co najważniejsze, tutaj nie używamy w ogóle siły. Cały przyrząd, słuchajcie, cały frez musi iść tylko i wyłącznie pod swoim ciężarem. My tylko kręcimy na boki, słuchajcie. To nie ma być jakieś dogłębne, słuchajcie, przefrezowanie. To ma być tylko po prostu zabielenie. Wiecie co, nie wiem, czy troszeczkę ta głowica nie jest za szeroka. Nie wiem, czy po prostu tej nie założę tej węższej. Chyba tą węższą jednak założę, bo ta troszeczkę mi tam się, w zasadzie ona praktycznie na styk wchodzi. Czekajcie, wytrę trochę obiektyw, bo się troszeczkę przywrócił. O, już lepiej. Także chyba założymy jednak ten tutaj troszeczkę węższy. No i dobra, spróbujemy drugim frezikiem i mówię, delikatnie pod swoim ciężarem. Weźmiemy tą rączkę, założymy i tak dosłownie bez żadnego dociskania. Ja już słyszę, że tam, że delikatnie tam chrupie, także coś tam nam zbiera tego syfu. Kilka takich obrotów. O, trochę tam nam syfu zebrało, ale tam nie było dużo nawet tego. Dobra, teraz sobie włożymy na wkrętaku tutaj kawałek szmaty. Ale trzeba będzie tam jeszcze chyba troszeczkę wydmuchać. Słuchajcie, ale wydmuchiwanie polega na tym, że długą dyszę, słuchajcie, tak jak tutaj w tym pistolecie. Czekajcie, sobie tutaj jeszcze przykryję tylko wałek rozrządu, żeby coś tam tutaj nie wpadło, jakieś śmieci. I dyszę, słuchajcie, wkładam sobie tam w otwór, czyli tak naprawdę powietrze sobie sprężone wtłaczam w cylinder i w tym momencie całe powietrze wypycha nam wszystko do góry. Nic nam nie ma prawa wejść w tym momencie wpaść do cylindra. Zobaczcie, ile syfu. Dobra, to jeszcze raz musimy sobie tutaj wejść ze szmatką.
No i tu w zasadzie na szerokość podkładki mamy zabielone, ale wiecie co, ja mimo wszystko chyba jeszcze wezmę jednak ten szerszy frez i spróbuję, no bo ten jest troszeczkę węższy, on jest ogólnie na szerokość podkładki, ale chciałbym zabielić, znaczy chciałbym, trzeba zabielić cały spód gniazda, a nie tylko na szerokość podkładki, bo to różnie bywa, coś nam się tam krzywo delikatnie ułoży i nie będzie tak jak powinno być. Dobra, także jeszcze raz sobie tam napsikamy trochę smaru. Ok. Teraz powinno być lepiej. Oczywiście musimy trzymać jak najbardziej prostopadle do gniazda nasz przyrząd, żeby po prostu nie zrobić tam, nie wyfrezować pod kątem materiału, no bo to się wydaje, ale to jest jednak aluminium, więc łatwo gdzieś tam czasami wybrać troszeczkę minimalnie materiału i już będziemy mieli nieszczelność. Dobra, myślę, że wystarczy. Troszkę nam tu zebrało materiału i już widzę, że będzie chyba lepiej wyglądało to gniazdo. Dobra, jeszcze raz sobie wtłoczymy powietrze, wydmuchamy sobie. Oczywiście, tak jak mówię, wkładamy w otwór na dyszę wtryskiwacza tu naszą dyszę pistoletu i dmuchamy w cylinder. Zobaczcie, gniazdo od razu lepiej wygląda. Widzicie? No niestety trochę żmudny to jest proces, ale... Ach, kurczę, nie tym presem. Dobra. Dobra, słuchajcie, ja sobie doczyszczę to gniazdo dokładnie, bo tak mi trochę ciężko jedną ręką i zaraz Wam pokażę efekt końcowy. No i dobra, zobaczcie jak to wygląda, już całkiem nieźle i tak bym to zostawił. No i oczywiście ta sama procedura z kolejnymi, słuchajcie, dwoma gniazdami. Także biorę się za te kolejne dwa gniazda, w międzyczasie jeszcze sobie oczyszczę tutaj z wierzchu wtryskiwacze i zaraz wracamy na sam montaż wtryskiwaczy. Dobrze, słuchajcie, przyszła pora na obsadzenie uszczelniaczy wtrysków. Oczywiście nie mówimy tu o podkładkach pod wtryski, tylko o tych właśnie simmeringach, które, słuchajcie, lądują tutaj w tym miejscu na tej tulei. I teraz tak, jak zdążyliście zobaczyć, zobaczcie, tutaj w simmeringu jest dużo mniejszy otwór niż tutaj na tej tulejce, czyli rozumie się samo przez się, że bez prowadzenia, bez jakiejś tulejki prowadzącej nie ma opcji, żeby zamontować poprawnie ten uszczelniacz. Słuchajcie, miałem gdzieś taki dorobiony przyrządzik do montażu tych uszczelniaczy, ale oczywiście podczas przeprowadzki gdzieś mi go wcięło, nie mogę go znaleźć. Ale słuchajcie, zrobimy to na takim małym patencie. Słuchajcie, dobrałem sobie nasadkę taką 3/8 cale, to jest akurat 14 mm. I ona, słuchajcie, w zasadzie średnicą praktycznie idealnie pasuje
pod średnicę tej tulejki, tylko z tym, że tak, mam zamiar zrobić to w ten sposób, że odwrócę sobie tą nasadkę. Zobaczcie, wprowadzam sobie ją w tulejkę i w tym momencie tak naprawdę mam fajne prowadzenie uszczelniacza do obsadzenia go tutaj w pokrywie głowicy. I słuchajcie, jak będę miał już założony uszczelniacz, to w tym momencie jeszcze potrzebuję coś, czym będę musiał ten uszczelniacz jakby zaprasować. I do tego użyję, słuchajcie, takiej nasadki. To jest akurat 21 chyba. I ona wchodzi mi fajnie, słuchajcie, w ten sposób, że po prostu idealnie pasuje mi do zaprasowania tego, wprowadzenia uszczelniacza na swoje miejsce, w swoje gniazdo. Także postaram Wam się to teraz pokazać. A tu jak widzicie już czekają po kolei 3 wtryski w kolejności, tak jak były oczywiście obsadzone. Słuchajcie, co ważne, no nie możemy ich pomylić. Teoretycznie niby trzeba później je zakodować, ale jeżeli powiedzmy nie pomylimy ich wtrysków, czy ich kolejności, no to nie ma takiej potrzeby. Montujemy w tym momencie je tak jak były i wszystko powinno być w porządku. Dobra, słuchajcie, także postaram się Wam pokazać, jak to zrobimy. Myślę, że może spróbujemy sobie kamerę umieścić. Zrobimy to. Rzucimy kamerkę na czoło i tutaj z czołówki Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. No dobra. To bierzemy się za obsadzanie. No i teraz tak. Oczywiście nie może zabraknąć mojego ulubionego Boscha Superfit. Sobie musimy delikatnie przesmarować tutaj prowadzenie. Mam nadzieję, że akurat dzięki tej nasadce uda się fajnie te uszczelniacze obsadzić. Dobra. No i dobra. Więc tak, ja sobie aplikuję w ten sposób. O, cyk. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ciekawe, czy tak wejdzie, czy trzeba będzie nabijać młotkiem. Oczywiście tamten przyrząd, który miałem dorobiony, troszeczkę lepiej pasował. Wiecie co, ale teraz tak, nie wiem, czy po prostu tą tulejką, czy ta tulejka, czy ona mi tu najdzie. Najdzie, o. I przez tą tulejkę sobie doprasujemy ten uszczelniacz dalej, ale tutaj już chyba sobie go delikatnie dobijemy. No i w tym momencie tulejka jest na równo. No powiem Wam tak, zobaczcie, uszczelniacz wszedł idealnie, ale jeszcze musimy go trochę dobić, bo ładnie wszedł, zobaczcie, wargi weszły ładnie za tulejkę, czyli nie weszły nam tutaj przed tulejkę, także fajnie, elegancko nam tutaj to doszczelni, ale jeszcze niestety musi tulejka dojść troszeczkę głębiej. Teoretycznie, słuchajcie, teoretycznie
teoretycznie, słuchajcie, to tutaj wystarczy sobie dobierzemy taką nasadkę, słuchajcie, teraz, nawet musimy dobrać sobie taką nasadkę średnicą zbliżoną do uszczelniacza. O, na przykład ta, ewentualnie ta. I w tym momencie sam uszczelniacz możemy sobie dobić, bo jak on już sobie ładnie siadł tutaj na tulei, ta będzie chyba trochę zapasowna, boję się, żeby mi nie utknęła. A ta trochę za luźna. No nic, spróbujemy tą. Chyba ta będzie troszeczkę za szeroka. Ta za szeroka jest. Więc musimy użyć tej 21. O, już nam lepiej to siadło. Dobra, ja bym tak to zostawił, lepiej nie będzie. Słuchajcie, ona i tak nam tam głębiej nie siądzie, ponieważ no tam już jest próg. Tam już jest próg i tam już jest do pewnego momentu ten uszczelniacz dochodzi i więcej już go nie wprasujemy. Także moim zdaniem jest idealnie. Dobra, zobaczę tylko, czy się dobrze nagrało i zaraz nagrywamy resztę. Dobra, jest ok. Jest ok, więc bierzemy się za następne uszczelniacze. W sumie tutaj tą tulejkę możemy sobie już tutaj wsadzić w gniazdo. O, no niech sobie już będzie. Dobra. Ok, także bierzemy sobie drugi zestaw. Tu sobie jeszcze osobno zamówiłem sobie uszczelniacze na przelewy. Dobra, wiecie co, żebym podkładki tylko nie zgubił, to sobie ją tu położymy. Ok. Ringi schowamy. O, to zapas ringów będziemy mieli na długo. Dobra, więc tak, powtarzamy operację. Nasadka 14, pyk. Trochę Boscha Superfit dla łagodnego przejścia przez krawędź. O, cyk. Druga nasadeczka. I wciskamy. O, wskoczył. Dobra, teraz bierzemy tulejkę i przez tulejkę to samo robimy. Nabijamy delikatnie. O, no i w sumie w tym momencie, jak już tulejka nam się schowała,
to znaczy, że uszczelniacz jest obsadzony, no prawie. Trochę nam się podwinęła. Kurde. Wiecie co? Spróbujemy to szpikulcem poprawić, bo delikatnie warga nam się zawinęła. Miejmy nadzieję, że uszczelniacz nam się nie uszkodził. O, schował się pięknie. Zrobiło się tylko wybrzuszenie, zobaczcie. Zrobiło się tylko delikatne wybrzuszenie, ale on się tak naprawdę, uszczelniacz zaczął już wchodzić, tylko po prostu go delikatnie wyparło. Na szczęście nam się tutaj ładnie schował. Także jest ok. Dobra, teraz jeszcze sobie tą nasadką troszeczkę go tam dobijemy. No i siedzi pięknie. Dobra, zakładamy następną tulejkę. Ok. Sobie na razie tutaj zaślepimy. Ok. Dobra. Oczywiście nie muszę wspominać, że te gniazda są tutaj wyczyszczone. Tam nie ma ani grama brudu. Dobra, otwieramy sobie następny zestaw. Dobra, bierzemy simmering, tulejkę i podkładkę. Resztę chowamy. Dobra. W sumie to nawet od razu mogę to przez tulejkę zrobić. Kurde, tu też się nam warga zagięła. Ej. Gdzie ja dałem ten szpikulec? Też zobaczcie, tu nam się warga zagięła. Dobra, tu będę musiał się troszeczkę pobawić. Dobra, zobaczcie, tutaj się troszeczkę pobawiłem z tą wargą, ale też się nam ładnie schowała, także nic tu się na szczęście tutaj się nam nie uszkodziło. Także najlepiej, żeby był specjalny przyrząd, no ale jak go nie ma, no to trzeba sobie jakoś radzić. Dobra. To szersza trochę lepsza jest.
Dobra. Zobaczymy, jak to siadło. No i siadło pięknie. Idealnie. Dobra, bo już myślałem, że zniszczy nam się uszczelniacz, ale na szczęście udało się. No i dobra, słuchajcie, zobaczcie, tak wyglądają prawidłowo obsadzone uszczelniacze z tulejkami. Dobra, gniazda mamy wyfrezowane, poczyszczone, także nie zostało nam nic innego jak wrzucać wtryskiwacze. I tradycyjnie oczywiście ja sobie smarem ceramicznym, słuchajcie, pryskam wtryski z zewnątrz. Okay. Podkładkę to chyba nawet możemy tam spróbować wrzucić. Gdzie jest tutaj? O. Idealnie nam tutaj się... Tylko dobra, tylko że ja wrzuciłem do czwartego, a miałem wrzucić do drugiego. Do wszystkich wrzucimy od razu. Ok, siedzą ładnie. I teraz tak. Tu mamy drugi. Już sobie dyszę zasłonię, bo tam trochę po dyszy popsikałem. Ok. Tu mamy trzeci wtrysk. Przypominam, słuchajcie, kolejność liczymy we francuskich autach od strony skrzyni biegów. Czyli tu jest pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. No i gra. Ok. Coś tu mi trochę pręży ten. Prężą te przewody. Ktoś tu coś tam chyba kiedyś tutaj musiał jakoś dziwnie to poskręcać. Muszę zobaczyć, czy tam nie będę musiał poluzować gdzieś przy pompie, bo strasznie one mi tu prężą. Dobra. Ok, dobra, to co? Nakręteczki. Wiecie co? Ja sobie tutaj też sobie smarem ceramicznym tutaj delikatnie popsikam. Okay. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Wtryski, bo widzicie, są mocowane na dwie nakrętki.
musimy równomiernie dokręcać, tak żeby ta płytka dociskowa nie była przekrzywiona ani tak, ani tak. Także musimy po kawałeczku, troszkę z jednej strony, troszeczkę z drugiej, tak żeby mniej więcej, widzimy nawet tutaj po łebkach jak nam wychodzą ze szpilki, tak żeby po prostu płytka dociskała równo z dwóch stron. Tu nawet delikatnie muszę chyba wykręcić i tu podkręcić. O. Dobra, muszę sobie teraz sprawdzić w autodacie, bo już nie pamiętam jaki tu był moment dokręcenia wtrysków. Tylko wcześniej musimy sobie mniej więcej ustawić tak, żebyśmy mogli zakręcić, zamontować przewody zasilające, żeby nam tutaj nic nie prężyło. Dobra, ten będzie chyba, powinien być tak o, w porządku. Ten też. I ten też. Dobra, to takie zostawimy. Dobra, ja idę sobie sprawdzić w autodacie, jakie są momenty. I zaraz wracamy z kluczykiem dynamometrycznym. Będziemy dokręcać już finalnie, dociągać wtryski jarzmami do głowicy. Dobra, to lecę do autodaty. No dobrze, więc tak, autodata pokazuje nam, że dysza wtryskowa jarzmo mocujące do głowicy silnika. Tu mamy moment 4 Nm i dociągamy o kąt 65 stopni. Tutaj pod tym, słuchajcie, znaczkiem widnieje jakaś informacja, na pewno, że są potrzebne nowe, tak, zastosować nowe nakrętki łamane na śruby. My zostawiamy stare, moim zdaniem powinno być wszystko w porządku. No oczywiście powinno się, słuchajcie, żeby już tak na 100%, naprawdę tak jak książka pisze, żeby wykonać tą naprawę, no to wiadomo, że trzeba zastosować nowe śruby, ale powiem Wam, że ja bardzo często, no zdarza się dosyć często, że słuchajcie, dokręcam na starych śrubach, czy tam nakrętkach i nic się nie dzieje, Także zostawimy tak jak jest, zostawimy sobie tutaj stare nakrętki, stare szpilki. Tu szpilki, które, słuchajcie, mocują jednocześnie jarzmo wtryskiwacza do głowicy. To, słuchajcie, jednocześnie te szpilki służą, znaczy pełnią również rolę śrub przytwierdzających całą pokrywę zaworów z wałkami rozrządu do głowicy. Kiedyś może będzie okazja robić taki rozrząd tutaj łańcuchowy, bo tutaj mamy dwa wałki złączone pod pokrywą, mamy złączone łańcuchem, oprócz tradycyjnego jeszcze rozrządu na pasku.
Kiedyś jak będzie okazja, to Wam też taki film, taki materiał nakręcę. Także mówię, te śruby, które mocują jarzma wtrysków, służą również za śruby, które dokręcają pokrywę zaworów do głowicy. Dobra, bierzemy klucz dynamometryczny i lecimy sobie podciągać wtryski. Dobra, słuchajcie, bierzemy sobie klucz dynamometryczny, z tym, że tak, tutaj mieliśmy 4 Nm plus 65 stopni. Mój klucz dynamometryczny zaczyna się ten najmniejszy od 6 Nm, więc ustawimy sobie te 6 Nm. I teraz tak, nie mogę znaleźć oczywiście, gdzieś mi również wcięło kątomierz, ale kątomierza nie będziemy potrzebować. 65 stopni, jak odmierzyć. No więc tak, na logikę. Tu mam oczywiście kąt prosty, 90 stopni, tak? Połowa z 90, no to jest 45. Druga połowa, znaczy tak, inaczej. Druga połowa to jest drugie, oczywiście 45 i połowa z tych 45, no to jest około 22,5 stopnia, prawda? No to w sumie to nam gdzieś mniej więcej daje około 67 stopni. Mamy dokręcić 65, plus minus tam 2 stopnie, to nie będzie grało jakiejś roli wielkiej, więc słuchajcie, zrobimy to na oko. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektórych z Was to zaboli, że ja będę robił na oko, tak samo jak było z kluczem dynamometrycznym, znaczy z tym, że ja nie używam klucza dynamometrycznego do dociągania kół, no ale bez przesady. Dobra, to więc tak, wstępnie musimy sobie dokręcić te 6 Nm. Tak sobie delikatnie podokręcam wszystkie po kolei. O, tu już mamy 6. Tu już też jest 6. Ale sprawdzamy sobie kilka razy. Ok. Tu troszeczkę. Tu troszeczkę. Tu już klucz nam kliknął. Tu już też kliknął, ale sprawdzamy jeszcze raz. Ok. I ostatni. Kliknął. Kliknął. I kliknął. Oczywiście zawsze pamiętajcie, żeby sobie klucz rozkręcić, żeby nam sprężynka się tutaj nie rozkalibrowywała. Na dłużej klucz nam posłuży. No i teraz te 65 stopni musimy dokręcić mniej więcej. Dobra. Czekajcie, tak ustawię mniej więcej na równo. No dobra. Teraz mam równo. Tu jest kąt prosty. Czyli muszę na pewno dojechać te 45 stopni. Cyk. Czyli dojeżdżamy tu. Drugą nakrętką również tak samo robimy. Zrobimy po kolei wszystkie. Ok.
nadzieję, że z Waszej perspektywy będzie widać te 45 stopni, które ja wykonuję, bo ja je widzę oczywiście. Dobra. Ok. I teraz jeszcze po około 20 stopni musimy sobie podokręcać. Czyli tak mamy 90, 45 i połowa z tego jeszcze. Czekajcie, tak? Dobrze mówię? Tak. I połowa. To mamy tu 20 stopni. Kurczę, zaczyna deszcz padać. Pyk, pyk, pyk. Muszę się streszczać trochę. Pyk, pyk, pyk. Dziewięćdziesiąt, 45 i połowa z tego. 90, 45 i połowa z tego. Aha, ten już mamy, dobra, to tylko 3 robiliśmy, rozpędziłem się za bardzo. No i dobra, słuchajcie, to co? Wtryski mamy podociągane. Teraz musimy tylko podokręcać, słuchajcie, przewody wysokiego ciśnienia. Także zrobimy to od razu. Za jednym zamachem. Dobra, sobie tylko sprawdzę, czy mi się nagrywa, bo jak mam kamerę na czole, to ja tego nie widzę. Nie wiem, czy mi się bateria rozładowuje, czy nie rozładowuje. Nagrywa się, ok. Dobra, zdejmujemy kapturki. No złaś. Ciekawe, czy dyszę tutaj dobrze wymierzyłem, żeby nie było coś krzywo. O. Dobra. Dobra, jest idealnie. Dobra. O, gdzie ja tą 14 dałem? Tu jest. Patrzcie w ogóle, jak już ciemno jest. Jest godzina 7 po 7, 20 po 7, a tu już jest czarno. Słuchajcie, ogólnie te nakrętki tutaj zasilania, tam jest chyba moment 20 Nm, tak jak podaje Autodata. No, ale ja tu na czuja dokręcam. Dobra, to mamy tak. Teraz musimy zmienić wszystkie. Ja zmieniam wszystkie o-ringi, mimo tego, że ten o-ring wymieniałem ostatnio, to ja zakładam nowy. Fajne są te zestawy z Dr. Motor, bo pomyśleli o wszystkim tak naprawdę. Plusik dla nich. Jeszcze raz podaję Wam numerek DRM 0268. Dobra. Musimy
zdjąć stare o-ringi. No złaś. Już strasznie postrzępione są, zobaczcie tego. To już po prostu już strzępy latają. Aż dziwne, że to nie ciekło jeszcze. Bo na tych wtryskach od góry nie było widać, żeby coś tu ciekło. Dobra. I zarzucamy nowe o-ringi. Tu z wrzutką już jest wygodniej trochę. O. No i oczywiście dla lepszego poślizgu tradycyjnie Bosch Superfit. W moim wypadku ten smar ma, tak jak EUT43, dość szerokie zastosowanie. Mamy przynajmniej pewność, że przy montażu tych krótców o-ringi nam się nie uszkodzą. Ok. Zdejmujemy kapturki. Ale powiem wam, że zostawiam sobie takie kapturki z różnych filterków, jak wymieniam w autach. Jak widzicie, przydają się przy różnych naprawach. Ok. Wszystko ładnie siadło. Teraz oczywiście nie możemy zapomnieć o zawleczkach. Ok. Ok. Dobra. Siedzą. No. Masz szczęście. Dobra, słuchajcie, ogarniemy sobie trochę te narzędzia tutaj, bo zrobił się lekki bałagan. To, co niepotrzebne, już to sobie zabieramy stąd. Zmywacz jeszcze zostawimy. Ok. No i dobra, słuchajcie, została nam tylko pokrywa zaworów do zamontowania. Nowa.
Ostatnio tu się dosyć mocno naczyściłem, bo ktoś silikonu tak nawalił. Dobra. Tutaj pokrywa zaworów też z Dr. Motor. Także zobaczymy z ciekawości, jak to jest wykonane. Nawet nieźle to wygląda. Uszczeleczka już jest w zestawie. No dobra. Montujemy. Montujemy. Okay. No dobra, wstępnie coś tam dociągniemy, czy dokręcimy. No i tak będziemy musieli dociągnąć kluczem dynamometrycznym do końca. Delikatnie. Przypuszczam, że gdzieś z 10 Nm pewnie będzie moment zadany. Zaraz zobaczymy. W autodatę mam akurat otwarte. Zobaczymy, czy w ogóle będzie pokrywa zaworów. Kolektor wydechowy, ssący, łożysko, obudowa wałka rozrządu, koło wałka, centralna śruba koła pasowego, płyta dociskowa sprzęgła. Nie ma. Głowica cylindrów. No nie, mamy tylko moment głowicy i jakieś pierdoły. Śruby miski olejowej. No ale tego typu śruby to gdzieś około 10 Nm się dokręca. Tutaj nie ma co to się tutaj jakoś specjalnie rozwodzić nad tym. Także ustawiamy sobie 10 Nm na kluczu. O, idealnie. I dokręcimy sobie tymże momentem. Dobra, jest ok. Dobra, czekajcie, coś tu jeszcze mam do zrobienia? No chyba nie. To chyba wszystko. Tu wszystko podociągane. Nie wiem, czy do odpalenia nie będziemy sobie musieli jeszcze poluzować tutaj tych nakrętek. Spróbujemy sobie tak odpalić. Ale jest szansa, że będzie trzeba po prostu odpowietrzyć wtryski, czyli po prostu trzeba będzie prawdopodobnie tutaj poluzować te tutaj króćce mocujące przewody wysokiego ciśnienia. No, ale zaraz sobie sprawdzimy, czy będzie w ogóle taka potrzeba.
Dobra, słuchajcie, to jest tak, tu tylko muszę jeszcze, bo tu widzę, że są połamane zaczepy, więc tak jak tutaj ktoś wcześniej zrobił, ja również wcześniej zrobiłem, ostatnio robiąc tutaj ten pierwszy wtrysk, no muszę tu sobie złapać na trytytkę. Nie mamy wyjścia. Musielibyśmy wymienić ten wężyk krótki. Dobra. Dobra, bierzemy kluczyk i chodźcie zobaczymy, czy on w ogóle nam odpali teraz, bo nie wiem, czy nie trzeba będzie go jeszcze tutaj, słuchajcie, odpowietrzać. Dobra. Zobaczymy, chwila prawdy. Próbujemy. No, utrzyma obroty? Nie, zgaśnie. Spróbujemy jeszcze raz. Nie będziemy go długo męczyć, po prostu będziemy musieli go prawdopodobnie odpowietrzyć. W takim razie bierzemy 14. Spróbujemy najpierw poluzować wtryski, przewody na wtryskach do pojawienia się paliwa, więc chwilkę jeszcze będziemy musieli go pokręcić. Tak podejrzewałem, że nie będzie tak łatwo. No dobra. Chyba sobie tam jakąś szmatę podłożę, żeby znowu sobie nie napaskudzić tam ropą. Dużo się naczyściliśmy, żeby teraz tutaj wszystko zawalić paliwem. Dobra, pokręcimy go jeszcze chwilkę. Zobaczymy, czy pojawiło się paliwo. No tak delikatnie. Wiecie co chyba zrobimy? Chyba zrobimy tak, że odepniemy sobie tutaj powrót, podłączymy wysysarkę. No i dobra, wysysarka podpięta pod powrót. Puszczamy ssanie. Także wysysareczka ciągnie nam, słyszymy, że nam bulgocze, także paliwo nam się cofnęło. Przez to, że mieliśmy odpięty powrót. Także próbujemy sobie teraz odpalić.
Spróbujemy sobie teraz odpalić auto. No i zagadał, widzicie? Utrzyma? Teraz już chyba utrzyma. No i dobra, jest ok. Teraz gasimy i teraz na szybkie łapki będziemy musieli sobie przepiąć z wysysarki już na przewód paliwowy i będzie po robocie. Dobra, na razie sobie jeszcze zamkniemy tylko zawór wysysarki, bo będę musiał sobie tu troszeczkę jeszcze, bo powiem wam, że przewód strasznie ciężko wychodził. Był bardzo suchy. Na sucharę było to złożone, także weźmiemy sobie oczywiście, no jakże by coś innego mogło być jak nie Bosch Superfit. Delikatnie sobie nasmarujemy, słuchajcie, o-ringi. O-ring tam w osadzeniu przewodu. Kurde, o, dobra, jest prosty. Ok, żeby nie wchodził tak na sucharę, żeby nam się nie podwinęły o-ringi. Tutaj. Pyk, dobra. No i teraz tak, włączamy jeszcze raz wysysareczkę. Niech sobie ciągnie. A ja sobie szybko zmienię, przepnę zasilanie. O. Dobra. Ok, to możemy wyciągnąć. Tu sobie jeszcze tylko posprawdzam, czy mam dobrze dokręcone mocno. Jest. I jest. Dobra. Wszystko popodłączane. Także ostatnia próba. Myślę, że już powinno być w porządku. No jest ok. Dobra, słuchajcie, teraz zrobimy tak. Ja teraz się przejadę, zagrzeję silnik do temperatury roboczej, do 90 stopni. Jak wrócę, sprawdzimy sobie jeszcze raz, czy jest wszystko szczelne. Jeżeli będzie szczelne, to dzwonimy do klienta, że auto do odbioru, zakładamy górną pokrywę i po robocie. Dobra, ja jadę na przejażdżkę. No i tak, słuchajcie, mamy 90 stopni. Słuchajcie, auto naprawdę porządnie przegoniłem, porządnie jest zagrzane i chodźcie, zobaczcie pod maskę. Będzie sucho. Dobra. Wentylator aż zaczął chodzić, także jest porządnie zagrzane. Zobaczcie, został nam tylko trochę tutaj taki biały osad po tym płynie do mycia silnika. No to sobie zaraz powycieramy, ale słuchajcie, najważniejsze, że wszystko jest suchutkie. Wszystko jest suchutkie, oczywiście tutaj właściciel auta będzie musiał sobie trochę pojeździć tym autem i pojawić się jeszcze za kilka dni na kontrolę. No dobrze, słuchajcie, więc co? Kończymy tym miłym akcentem filmik. Tradycyjnie dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że się przyda przede wszystkim. Jak widzicie, wymiana, doszczelnianie takich wtrysków, no nie jest to jakaś mega trudna rzecz, ale wymaga rzeczywiście dokładności i słuchajcie, zrobienia tego porządnie, bo sama wymiana podkładki pod wtryskiem, gdzie często tam jest właśnie, widać, że gdzieś cieknie olej, jest zmieszana ropa z olejem, no to nie zawsze pozwala nam wyeliminować w pełni
w pełni wycieki, a w tym momencie, kiedy wymieniamy cały taki zestaw, powiedzmy z uszczelniaczem, tym simmeringiem, który tutaj widzieliście na którymś jednym z wtrysków, na jednym z gniazd, ktoś po prostu nabił 2 simmeringi, nie wyciągnął starego i na wierzch nabił drugi, zamiast ten założyć rzeczywiście na tą rurkę, wyciągając wcześniej stary i nakładając później na ten simmering tą tulejkę plastikową. No zrobił tak i no ktoś po prostu nie wiedział, co z czym się je. Ale teraz dzięki temu filmowi myślę, że każdy z Was będzie wiedział, jak ma to być poprawnie wykonane. No i mówię, mam nadzieję, że film się przyda. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Trzymajcie się, hej!